Dzień dobry kochani, zapraszam Was na podkaścik, albo jak to chcecie nazwać, o naszym biegu UTMB we Francji, w Chamonix. Porozmawiamy sobie na gorąco. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami oprócz Dobry. Michałka jest jeszcze Zuza, jest jeszcze Hej. Kelly. Mamy dzisiaj fajnie zbilansowany team do pogadania, więc myślę, że sporo ciekawych informacji o UTMB się dowiecie z tego biegu. Może pomoże Wam to w Waszym starcie, mam nadzieję przynajmniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemyślcie ten start. Pozytywnie. To chyba zależy od, znaczy należy od tego zacząć. Przemyślcie ten start. Czy warto? Nie no, warto, oczywiście, że warto. Zdecydowanie. Zdecydowanie warto. Potwierdzam, dystans CCC, dystans UTMB, więc tutaj z trasy się nachodzą, tam jest tylko taka mała różnica w dystansie CCC, ale zdecydowanie potwierdzam również, że warto. Może zacznijmy jeszcze od tego ogólnie, co to jest UTMB. Jest to wyścig ultra na kilku dystansach, bo możemy sobie wybrać, co chcemy. To w zasadzie cały festiwal, który trwa przez tydzień czasu, odbywa się we Francji, w Chamonix. A główny bieg, czyli UTMB, jest to podróż wkoło masywu Mont Blanc i biegnie się przez 3 kraje. Przez Francję, gdzie się zaczyna i kończy, przez Włochy i przez Szwajcarię. 10 tysięcy pionów, 176 km. Chociaż no w sumie zależy od dystansu, tak. Tak, ta trasa się czasami zmienia, bo nam na przykład zmienili tą trasę w pewnym momencie ze względu na warunki pogodowe, ale o tym za chwilę. Jest jeszcze właśnie 100 km, czyli CTC. To, co biegła Zuza, jest OCC, która ma tam w okolicy 50 km. Krótszego chyba już nic nie ma. Nie no, są oczywiście ETC. Ale takie, jeszcze aha, jest okej, TTC jest NCC, jeszcze. natomiast no, chodzi Jeszcze o są to, dwa, przepraszam Ci przerwę, jeszcze są 2 duże biegi takie większe. Jeden to jest TDS, na niego nie trzeba mieć punktów, więc można sobie go powiedzieć, jak ktoś jest Wystarczy masochistą. Ale Nierówno podchodzę. uchodzi za najtrudniejszy. I jest jeszcze PTL. Tak, Tak, jest. No tak, ponieważ festiwal tak naprawdę to są 3 biegi finałowe, czyli UTMB, OCC i CCC, do których, żeby zgłosić, żeby wziąć w nich udział, to trzeba biegać w biegach z serii UTMB World Series. World Series, zdobywając biegowe kamienie, running stones. Należy mieć odpowiedni indeks do każdego biegu i wziąć udział w losowaniu. Natomiast tak jak powiedziałeś, w TDS-ie czy w tych innych biegach już tych kamieni nie trzeba posiadać. Natomiast są inne wymagania, no bo PTL to jest na przykład, no to jest rajd, można powiedzieć, taki, gdzie na przykład trzeba wykazać się wspinaczką, doświadczeniem wspinaczkowym. Tak, tam jest 300 km i to w zasadzie trwa tydzień czasu. I trzeba mieć sprzęt wspinaczkowy, kaski, Namiot. namiot ze sobą, także no, to jest jakby zupełnie Zespoły inna. 2-3-osobowe. 2 osoby muszą dotrzeć z 3, jeżeli jest zespół 3-osobowy, tak? Czyli No i- dla każdego coś miłego. Dokładnie. No a TDS jest no, biegiem, którego trasa jest najbardziej wymagająca, nawet bardziej wymagająca od UTMB, z tego co wiemy. No, Nie jest pokierowana, można tak powiedzieć, myślę, jasne. takimi szlakami ogólnymi, ogólnodostępnymi, tylko bardziej takimi wymagającymi. Więc zdecydowanie tutaj nasza znajoma Karolina biegła i to potwierdzała. I Megi, nasza I znajoma Megi Megi, zajmując 6. miejsce zresztą. Gratulujemy. Co sądzicie o toczce i o organizacji tego? Bo na innych biegach z serii UTMB ja miałem czasami taki trochę niedosyt, że niby było fajnie, ale czegoś brakowało. A jak oceniacie no, tą kolebkę tutaj, już ten moment, ten finał i to ich przygotowanie? Ja może zacznę jako płaczkę, że mi jedyne co, porównując do polskich biegów na przykład, no to punkty żywieniowe, jak dla mnie, są jakby monotematyczne, niewiele się chyba dzieje tam. Znaczy mało nasze- różnic jest, o to mało chodzi różnic, pomiędzy praktycznie punktami. Na każdym jest to samo, to jedzenie jest takie, że, no nie wiem, dla mnie za suche. Później już ciężko mi było, jak to mówię, mielić i przełykać, więc jak już przychodziłam na ten punkt, tylko przerzuciłam okiem, że nawet do stołów nie chciałam podchodzić, bo myślę sobie znowu herbatniki, energetyki od jednej firmy. Także no nie wiem, jakby nie do końca byłam happy. Owoce wiadomo, zupki z proszku, kiełbasa, która też myślałam, że kurde, no chyba jak siądzie na żołądku to tyle pozamiatane. Wiadomo, chlebek, Jadłaś serek tą kiełbaskę? na pierwszym punkcie, a później pomyślałam, że nie, jednak nie ryzykuję.
Także tylko punkty. Zaryzykowałaś już na pierwszym. Ja zjadłem Ale ostatnim. Tylko punkty żywieniowe. Natomiast otoczka faktycznie na tych wcześniejszych biegach, chociaż wy macie większe doświadczenie, jakiegoś szału nie było, ale to może dlatego też, że my przebiegaliśmy nie w takich pikowych momentach, gdzie jest najwięcej kibiców. Natomiast jeżeli chodzi o sam start... Przed startem UTMB, tak się wiesz, o wszystko pytamy, Aha. nie? Bardziej, więc jak Expo też, jak No to jak jest w ogóle Jest wyglądało? tego chyba najwięcej. Ja zawsze też porównuję, że jest to teraz UTMB zostało wykupione przez Ironmana, a Ironman umie w otoczki, umie w imprezy. Dlatego no akurat tutaj w Chamonix było tego bardzo dużo, można było się osprzęcić od stóp do głów. Na innych biegach było tego mniej. Nie? Tak mi się wydaje, że było dużo mniej. Potrafiło, Expo. nawet samo Expo organizatora potrafiło być dość szybko wyprzedane, bym powiedział. Niektóre towary znikały z półek. Tutaj chyba były cały czas donoszone, prawda? Tak. No. Że tak to wyglądało. Natomiast no szybko to już w dniu startu już jakby całe to Expo było składane. Jak gdzieśmy szli na start, to już cała tutaj można powiedzieć w ogóle ta wioska biegowa, bo to tak było nazwane. Miasteczko UTMB prawie. Village. Tak było to nazwane. Było według mnie ponad 100 stanowisk różnych firm związanych z bieganiem czy z odżywianiem sportowym. No jak pod Gubałówką można powiedzieć, takie budki poustawiane, także robiło to wrażenie. Wszędzie można było dowiedzieć się czegoś na temat tego sprzętu, czy odżywiania, czy spróbować jakichś izotoników. Natomiast tak jak tutaj już powiedzieliśmy, w dniu startu, idąc już na start, widzieliśmy, że to wszystko było składane, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli sobie coś tam przyjechać i kupić tutaj, to trzeba to zrobić jak najszybciej, tak, jak tylko się przyjedzie według mnie. Dodatkowo, znaczy chyba jeżeli chodzi o zakupy, to jeszcze było stoisko jakieś na mecie z tego, co... Tak, było. Co się dowiedziałem, Było tak? stoisko, było kilka nowych rzeczy, ale też dużo tych, które były sprzedawane przed biegami. A jeszcze jeżeli chodzi o otoczkę, Zuzia, znowu się wtrącam, to dużo, jak myśmy akurat tego nie śledzili, ale cały program zawodów, czyli tego tygodnia tutaj, można uczestniczyć w prelekcjach, spotkaniach, można śledzić wiosce i nie tylko są w miejscowości Chamonix rozłożone ekrany, przed tym leżaczki. Jest naprawdę taka iście olimpijska atmosfera, bym powiedziała, plus co jeszcze? Dużo się naprawdę Zdecydowanie, dzieje, co więcej to... Cała kibicowanie. multimedialna Na przykład też. Ośnie, Multimedialna też otoczka jest do tego, bo transmisje z biegów są na bieżąco w zasadzie online dostępne i można je cały czas sobie oglądać i śledzić elitę, jak sobie radzi, więc... Ja miałem przyjemność być na mecie, jak Andrzej Witek finiszował swoje OCC, także no tutaj wielkie gratulacje dla Andrzeja, to były wspaniałe emocje, to kibicowanie i ta atmosfera, która jest w czasie tych finałów, no jest niesamowita, trudno to opisać. To jest Dla mnie było wyjątkowo i uważam, że nie jestem w stanie chyba porównać tego, co się działo przed i w trakcie i na mecie do jakiegokolwiek innego biegu. Myślę, że na pewno jest w tym coś z tego, że to się buduje przez lata często i zbiera się te kamienie i wie się, że się przyjedzie do Chamonix i będzie się w tej charakterystycznej, jedynej uliczce, gdzie jest ta meta. No jak myśmy zobaczyły metę, Kelly Szary Płatko, mam cały czas. więc tutaj tak mam wrażenie, że trochę surowo oceniłaś i nie do końca opisałaś te emocje, bo ja na przykład jak tam stanęłyśmy, to widziałam twoje łzy, ja sama byłam wzruszona, bo jednak to robi wrażenie i to jest taki krótki kawałek, ale niesamowity, w szczególności jeszcze jeżeli ma się okazję postać i zobaczyć innych, którzy wbiegają, to tych emocji jest naprawdę dużo. I jednak wizualizuje się tą metę podczas biegu, przynajmniej ja tak miałam i myślę, że może się ze mną zgodzicie, że jednak gdzieś to jest w głowie, że ta otoczka jest odczuwalna i gdzieś na tej mecie i u Was też na starcie, bo CCC niestety nie startuje z Chamonix, tylko z Courmayeur, więc nie miałam przyjemności usłyszeć tej pięknej Ewangelisa piosenki, która też jest niesamowitą wisienką, że tak powiem, i dużo osób o tym mówi, pamięta i wie, że to będzie. Natomiast też mój start był wyjątkowy, pomimo tego, że był w innym miejscu, ale z pięknym widokiem na góry, w pięknej pogodzie zresztą, bo przytrafiło mi się tak, że ta pogoda była ładna. Naprawdę, jeszcze startowałam rano. Tu jeszcze uzupełnię tylko dla nieświadomych CCC, przepraszam. CCC startuje o godzinie 9 rano z Courmayeur, czyli z Włoszech. I Zuzia tam po prostu jechała autobusem. Bardzo dobra komunikacja, w sensie rozsiana po
5 kilometrów, chyba nawet dalej, na północ i na południe Chamonix, gdzie można po prostu wsiąść do autobusu. Jeżeli zaznaczy się, że chce się przyjechać autobusem do Courmayeur, to wtedy mamy przystanki, na których po prostu staje się i oni zabierają, sczytują kod QR z numeru startowego i zabierają do Courmayeur tunelem, który gdzieś tam ma 12 km, 13, kilkanaście Pod Mont minut Blanc. i Pont Mont Blanc jest się w Courmayeur, także I też to w takiej było fajnie fajnej- zorganizowane. Asyście jechałaś, bo na mnie to zrobiło wrażenie, że jak Tak. podjechały te autokary, to był Jak pilot, prezydent- jak prezydent, jak jakieś prezydenta. osobistości. No, jesteście osobistościami na UTMB, ale 3 autokary, także też to robiło wrażenie. A jeszcze co do startu, no to ja byłam zdziwiona, jakoś mi to umknęło, że ten taki szczególny moment w tym utworze, gdzie jest takie bardzo, bo on się buduje tak napięcie i nagle jest takie podniesienie, takie tąpnięcie i akurat wtedy Eli to puszczał takie i oni lecą. Tak, nie ma takiego typowego wystrzału albo Tak. odliczania, po prostu leci muzyka, wszyscy zamierają, Mhm. nikt się nie odzywa, jest cisza, Kelly tylko płacze. Ja to myślę, że dużo ludzi płakało Na wtedy. dystansie Pół godziny UTMB, bo to jest Tak, jakby tak, to jest, wyjątkowe, przypisane do tego startu, do tych 176, czy też troszkę mniej w przypadku tego roku, to do tego dojdziemy. Ja mam 180 na zegarku. Ja też. Tak, ale jeżeli chodzi na przykład o CCC, to też ważna informacja, o której ja nie wiedziałam. Tam mamy strefy startowe, czyli w zależności od tego indeksu UTMB jesteście przypisani do konkretnej strefy startowej. Są 3, ja byłam w 3. A miałaś Więc start- na numerze? Miałam, tak, miałam na numerze. Michał mnie oświecił, więc 1 rusza równo o 9, 2 rusza 9:15, ruszam 9:30. Więc okazywało się też, Czyli że byłam... limit jest, zakładam, że dla tej trzeciej strefy, ten taki ważniejszy i tak Mhm, przeliczony. Nie? tak, no bo to jednak jest pół godziny różnicy. Natomiast znowu tak płynnie przechodzimy też do samego biegu, ale jeszcze żeby skończyć może tą kwestię o tej otoczki, no to porównując inne biegi z serii UTMB, już nie będę porównywała do polskich, tylko umówmy się, że jednak porównujmy do serii UTMB, no to zrobiło to wszystko na mnie największe wrażenie i też dodam otoczkę do tego, co się działo po biegu, bo jak wczoraj byłyśmy w centrum na chwilkę, to widać było kamizelki, proszę bardzo, finisherów. Wszyscy dostali Nie ma ten sam medali, kolor. nie ma medali. I różnią się tylko i wyłącznie napisem. Informacją, jaki bieg ukończyliście, więc jakby widziałam tylko z Kelly te dumne twarze finisherów, którzy chodzili w tych kamizelkach i w tym miasteczku, w tym klimacie, z tymi widokami, no to jest coś niesamowitego i myślę, że nie odczułam czegoś takiego na żadnym innym biegu z serii UTMB, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że otoczka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i przed biegiem i po, jak najbardziej. Z takich informacji jeszcze dodatkowych, że w całym festiwalu chyba ponad 6000 osób wzięło udział, a tylko na biegu UTMB startowało 2700 osób. Zobaczcie, że na dużej ilości polskich biegów nie ma tyle w ogóle miejsc dostępnych, takich zwykłych, nie mówię o ultra, ale takich nawet ulicznych biegach. Bardzo często jest to mniej, więc jak wszystkie te osoby stały na starcie, no, Kelly płakała, jak już ustaliliśmy, ja miałem ciary wszędzie i to jest przeogromne wrażenie. I myśmy startowali chyba też z 10 minut, zanim żeśmy się jakoś zaczęli biec, Widać. bo ci wszystkie osoby muszą po prostu wyjść stamtąd i... Ale jeszcze właśnie a No, propos, i dojść. to też jak mi utkwiło w głowie, że jak szliśmy na start, a to było chyba z 1,5 godziny wcześniej, to ludzie, jak się biegnie się, start jest przez całe miasteczko i ludzie już wtedy w tych wąskich uliczkach siadali, zajmowali sobie miejsce po turecku do kibicowania i faktycznie jak się biegnie przez te tłumy, ja się po prostu czułam jak jakiś olimpijczyk czy olimpijka. Nie mówiąc o tym, że sami Też zawodnicy dużo też już mamy ponad godzinę wcześniej, jeżeli byście chcieli mieć dobre miejsce na starcie, to zapraszamy za 2 godziny, myślę, że przed startem i się tam ustawić. Usiąść sobie i chłonąć ten klimat. Kibicowanie niesamowite jest. No, wszyscy oddają szacunek, patrzą na numer po prostu i kibicują, krzyczą. I to trwa przez kilkanaście kilometrów. To nie jest to, że No tak, tylko ale później jeszcze na miasteczko. całej No trasie właśnie i w mówię, każdym z tak, krajów. i w każdym, Wszyscy naprawdę, tak punktach. naprawdę żyją tym UTMB, co jest no, fantastyczne tak naprawdę. Każdy czuje się, ja przynajmniej czułem się wyjątkowo, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Na CCC też, pomimo tego, że to nie było Chamonix, ten taki może nie właśnie klasyczny, tylko ten Vibe wyjątkowy start,
to ja byłam bardzo też wzruszona, oczywiście też jestem płaczką, więc tutaj team płaczki jak najbardziej. I jak już naszą strefę podprowadzili pod start i puścili też, nie wiem jak nazywa się piosenka, ale też jest charakterystyczna jedna piosenka, którą puszczają, to widziałam w oczach osób, które tam stoją, że każdego to coś kosztowało, żeby się tam dostać, bo oczywiście można mieć farta, wziąć udział w jednym biegu, mieć przynajmniej jeden kamień i już być wylosowanym, ale my na przykład około 2 lat staraliśmy się, żeby się tam dostać, więc człowiek chyba sobie też przechodzi przez tą całą drogę i wie, że to jest wyjątkowe miejsce, że to nie jest po prostu otwierają zapisy, zapisuję się i jestem, tylko jest droga, którą trzeba przejść i to też stwarza tą otoczkę. Więc na CCC również było widać po twarzach i tych osób, które stały, kibicowały i tych, które stały już w strefie, że jest to coś bardzo wyjątkowego, także chyba bym powiedziała, że też znowu powtórzę się, coś wyjątkowego na przestrzeni tych biegów, które biegłam pod tym względem. Mówiąc UTMB, mam na myśli te 3 biegi finałowe, bo one są tej samej wagi tak naprawdę. To, że się różnią dystansami, to tylko i wyłącznie dlatego, że no, różni zawodnicy na różnych dystansach walczą o zwycięstwo w tym. Ale tak naprawdę waga tych biegów jest według mnie taka sama. Tak, no i to są właśnie te 3 biegi finałowe, czyli na nie musicie mieć kamienie i wtedy możecie... Tu powiedziałaś o tym, że to była droga dla nas i tak ponad 2 lata temu zaczęliśmy naszą przygodę tutaj tą grupą przyjaciół na Mocarcie. To była nasza druga próba wzięcia udziału w UTMB, bo za pierwszym razem nas nie wylosowali. Ale już za drugim razem zgłaszaliśmy się grupowo, jest taka możliwość i o tyle fajnie, że grupa zgłasza się właśnie na finały. Nie trzeba się zgłaszać do jednego biegu, tworzyć grupy, które tylko zawodników UTMB ma, ale grupa może składać się z zawodników wszystkich tych biegów OCC, CTC, UTMB i jest losowana wtedy tak jak powiedzmy jeden zawodnik. No, Tak, nie daje to przewagi w wylosowaniu, ale pozwala to wyjazd całej grupy. Na cały wyjazd całej grupy. Jeżeli już ktoś zostaje wylosowany, to Dokładnie. wtedy wszyscy jadą po prostu. Więc albo wszyscy, albo nikt. No nie ma właśnie takiej sytuacji. Bo to byłoby najgorsze, nie? Że jeżeli staramy się o taki start w 5 osób, a ktoś nagle zostaje, no bo nie został wylosowany. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest uczciwe i fajne to jest podejście. bardzo fajne w kontekście planowania, Tak. wspólnego wyjazdu, wspólnego zakwaterowania, podróży, jakiegoś dzielenia kosztów, tak? No już nie mówiąc o emocjach, które wspólnie przeżywamy, no, co jest najważniejsze. Zdecydowanie. No dobra, a może coś o samym biegu byśmy powiedzieli, bo ja myślę, że nasi oglądacze tutaj chcieliby usłyszeć coś fajnego. Zacznijmy od Ciebie, Zuzia, bo Ty startowałaś o 9:00. Myśmy jeszcze wtedy sobie przekręcali się trochę na drugi bok, próbując złapać więcej snu przed biegiem, a Ty już startowałaś. Co byś chciał wiedzieć, Bartku? Jak, powiedz mi, pogoda wyglądała w pierwszy dzień? No bo tutaj było całkiem ładnie, ale podobno Włochy to jest ta słoneczna część UTMB. Zaczęło się pięknie, było piękne słońce, było bezchmurne niebo i nie ukrywam, że trochę na to liczyłam, ze względu oczywiście na widoki, no bo pierwsza połowa biegu jest bardzo widokowa i tak naprawdę biegnie się taką półką albo bokiem tej półki, gdzie można po prostu cały widok na Mont Blanc i no po prostu można to zobaczyć. Więc ja byłam zachwycona, jeżeli chodzi o pogodę, ponieważ po prostu była piękna widoczność i tak mniej więcej 15-16 godzina zaczęło się dopiero chmurzyć, więc miałam tak naprawdę dobrych kilka godzin słonecznych. I ponieważ sam początek biegu to jest tak naprawdę wspinaczka i trzeba się wbić na odpowiednią wysokość, żeby na tą półkę się dostać, no to wysokość jesteśmy coraz wyżej, więc ja tej temperatury też tak bardzo nie odczuwałam. Ale jakby nie było, trzeba uważać na to słońce. Natomiast później się troszeczkę zaczęły schody, bo tutaj oto moi drodzy przyjaciele mieli start 17:45, nie kłamie. Tak. Może jeszcze tylko uzupełnię jedną rzecz, ja się będę tak wtrącał Dobrze, troszkę. bardzo dobrze. Bo organizator uruchomił pakiet zimowy, tak zwany. Cold Mają dwa pakiety, mają hot pack i mają cold pack. I w cold packu dodatkowo potrzebne są okulary ochronne. Trzecia warstwa, może to być softshell, może być jakaś dodatkowa kurtka, dodatkowa bluza.
I trzeciego coś było. trzeciego jest jeszcze, nie pamiętam co No, dokładnie. overpantsy. A overpantsy nie, są w oryginale chyba są overpantsy. A, Tak, w bo oryginale. tam w tym... A nie rękawiczki, trzecia waterproof? A nie, one już są jakby w podstawowym, ale dochodzi kilka elementów odzieży czy wyposażenia, które trzeba mieć jakby dodatkowo w sytuacji, jeżeli mamy ten cold pack czy cold Tak, kit. i myślę, że uruchomiony. to też trochę działa tak orzeźwiająco na ludzi, a przynajmniej powinno według mnie działać, że organizator mówi, uwaga, przygotujcie się na zimno. Mhm. No i w naszym przypadku, no to ja się cieszę, że został uruchomiony i że takie ostrzeżenie zostało nam wydane. Tak, Ale- bo właśnie tylko kończąc kwestię tej pogody na CCC, to ta moja pierwsza noc była też oczywiście pierwszą nocą dystansu UTMB, więc ja zdawałam sobie sprawę, że w momencie, w którym jestem na szlaku, moi przyjaciele również są i zmagają się z pogodą, tylko nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, że oni są dużo wyżej. Więc w momencie, kiedy koło 19 zaczęła się psuć pogoda i zaczęło padać, i tak jakby według prognoz pamiętam, że rozmawialiśmy, że koło 19 coś ma zacząć się dziać, to rzeczywiście u mnie to był deszcz i prawie całą noc padało z jakimiś tam przerwami. Natomiast zaraz pewnie tutaj opowieści będą, jaka była pogoda wyżej, bo była mocno cold kit czy cold pack był ewidentnie bardzo potrzebny i tutaj właśnie też mogę od razu dodać, że to jest fajnie przygotowane, że oni mają takie ewentualności, bo naprawdę pogoda w tak wysokich górach nawet w sierpniu może być nieprzewidywalna, a może właśnie przewidywalna i trzeba się do niej przygotować i może zrobić dużo problemu i może mieć duże konsekwencje. Więc u mnie był deszcz i U kończąc nas też był kwestię deszcz. pogody, kolejnego dnia już nad ranem pogoda była w porządku, może nie była jakoś bardzo słoneczna, ale była okej. Ale to Także chyba, noc to chyba była też dobrze, nieprzyjemna. że nie była aż taka słoneczna. Tak, ale myślę, że tu ekipa będzie miała Ja tu dużo też jeszcze problemu. trochę uzupełnię, no bo Zuzia powiedziała, że u niej zaczęło padać o 19 i pewnie tak było, jakby absolutnie tego nie neguję, natomiast my byliśmy po tej drugiej stronie masywu, więc u nas zaczęło padać i ja się w sumie z tego cieszę, że zaczęło padać akurat wtedy, 10 minut po starcie. Nie, Bo- co ty, kropiło na starcie. Ale to, że Nawet kropiło na starcie, to kropiło. To, że kropelka spadnie, to nie ma problemu. Ale ostatnio byliśmy na DFBG i tam padało na starcie tego najdłuższego dystansu, na biegu 7 szczytów. I oni zaczynali już przemoczeni. Myśmy mieli to szczęście, że ruszyliśmy i dopiero się zaczęła ulewa. No, złego to jest lepsze rozwiązanie. No i ja tutaj właśnie o tej pogodzie, bo rozmawialiśmy na ten temat, czy jeszcze te komunikaty o pogodzie powinny, albo te kulkity powinny zostać jeszcze bardziej rozbite na powiedzmy deszczowe i zimowe. No bo na szczytach był już śnieg, wiadomo, idziesz coraz wyżej, więc coraz zimniej, jest coraz więcej śniegu, u nas jeszcze padał śnieg. I rozmawialiśmy, że w sumie ten coolkit by wystarczył i nie byłoby problemu, czyli te dwie, bo tam jest w tej trzeciej warstwie jest albo trzecia wiatrówka, albo softshell, albo puchówka. No i wiadomo, że... Trzecia warstwa generalnie. Tak, do wyboru. I wiadomo, że zawodnicy też biorą pod uwagę wagę produktów, żeby to było pakowne, bo wiadomo, że będą musieli to później dźwigać wszystko ze sobą. I nie byłoby problemu, gdybyśmy wystartowali sucho i by nie padało, bo wtedy na szczyt sobie wychodzimy, ubieramy sobie, nawet jak pada śnieg, jest w okolicach zera temperatura, jest spoko. Ale problemem było to, że myśmy na szczyt dotarli praktycznie przemączeni. No do już, suchej to już była nitki. późna noc, tak I- naprawdę te szczyty. Tak, bo wszyscy robiliśmy oprócz czołówki w nocy. I tu przychodzi ci jeszcze śnieg i mróz. I wiatr, i błoto. Wiatr. I ja pierwszy raz się tak strasznie bałam o swoje życie. Jeszcze w jakąś panikę wpadłam, bo ręce miałam na tyle zamarznięte, że nie miałam czucia, więc nie mogłam, jak zaczęłam rękawiczki ubierać, nie mogłam rozpiąć plecaka, więc już wiedziałam, że mi nikt nie pomoże, bo patrzyłam na ludzi i każdy był w podobnym stanie, więc kto mi, że tak powiem, nikt mi plecaka nie otworzył. W końcu po kilku minutach otworzyłam. Wiedziałam, że czas nie gra na moją rolę. Później ubrać te rękawiczki, bo miałam tylko i wyłącznie przeciwdeszczowa. Chciałam pod spód jakąś warstwę założyć, żeby mi trochę przynajmniej ogrzało. Nie mogłam naciągnąć tych rękawiczek, bo mi palce wyginał, chyba każdy kiedyś mega zmarzł. Więc no, spanikowałam, że Jezu, co ja tutaj zrobię, bo jeszcze dodatkowo jak się nie ruszasz, to się bardzo szybko wychładzasz, więc jak już chyba 10 minutach mi się udało, to jakoś cały czas się trzęsłam. Jeszcze pojawiały się kolejki, bo były niebezpieczne momenty, bardzo strome, więc pojawiały się korek na trasie, więc stawałaś. Ja już to też Wam nie mówiłam, ale podskakiwałam, bo chciałam jak najszybciej się rozgrzać, więc to był problem i
Później jak już dotarłam na punkt i rozmawiałam z dzieciakami, to też zaoferowani byli, bo z kolei wiedzieli o Piotrku i o Robercie, że sami też w namiotach, bo na samym szczycie był jeden namiot medyczny, więc wchodzili tam, żeby coś się rozgrzać, ale myślę, że co najmniej połowa ludzi mogła być gdzieś na granicy hipotermii. No ale dążymy chyba do tego, że to nie jest bez powodu, że ten Cold Kit Nie jest lekceważcie tego. aktywowany i jest to I bardzo że te ważne. overpantsy są dodatkowe w wyposażeniu obowiązkowym i rękawiczki wodoodporne są Ja też w użyłam wyposażeniu. Myśmy wszyscy I kurtka- chyba zużyli założyliśmy wszystko. wszystko na siebie, co mieliśmy. I folia NRC też uważam, widziałam, przez wiele osób była używana do rozgrzania, więc no nie ma żartów naprawdę i mam kolegę, który bodajże 2 lata temu był na CCC zapisany i właśnie była informacja, że na górze może być nawet na minusie i zrezygnował z biegu ze względu po prostu na to, że kiedyś miał hipotermię. Więc no już w takich masywach i w takich górach to naprawdę trzeba na to dużą uwagę zwracać i ja też mogę śmiało powiedzieć, że trochę narzekałam na wagę plecaka. Myślę, że nie tylko z powodu tego Cold Kitu, ale po prostu dużo jest tego sprzętu wymaganego plus jeszcze jedzenie, ale bardzo się cieszę, że to miałam, bo to było naprawdę potrzebne i chyba wszyscy możemy powiedzieć, że trzeba było się przebierać, trzeba było się ubierać ze względu na to, że po prostu pogoda zrobiła swoje, więc mogło być w czasie dnia bardzo słonecznie i byłam w krótkim rękawku, po czym później byłam ubrana we wszystko, co miałam w plecaku, jeszcze się dodatkowo przebierałam. No i między na przykład punktami u nas, jak zeszłam, a propos jeszcze wszystkiego ubierania na siebie, zeszłam z tego ośnieżonego szczytu, gdzie padało, lało deszczem i w okolicach błoto, zera tak. i było to jeszcze. Zeszłam i jak dawali informację, że proszę się ciepło ubrać, to był moment, gdzie zaczęli sprawdzać, czy każdy ma folię NRC. Ja też wyjęłam ją na bież, żeby w razie W już nie doprowadzić do takiej sytuacji, ale to był jedyny moment na trasie, gdzie ja zastanawiałam, wiedziałam, że jeżeli nie podejmę, że nie wyjdę z punktu, żeby zdobyć ten szczyt, ale po prostu autentycznie się bałam o życie. Tu nie chodziło o to, czy dam radę, bo wiedziałam, że jakby wyjdę, ale po prostu zastanawiam się, czy w ogóle to jest bezpieczne. I to był jedyny taki moment, gdzie... No tu organizatorzy skrupulatnie podchodzili, bo była taka sytuacja w naszym przypadku, że Bartek już ubrał wszystkie rzeczy z tego Cold Kitu. Natomiast ja tam w spodniach jeszcze tych swoich 3/4 biegłem, no i na punkcie wolontariusz. To nawet na takim To był międzypunkt. taki międzypunkt. Tam nie było jedzenia, tam był tylko postawiony namiot, żeby się przebrać. Ale tam kazano mi po prostu założyć długie spodnie, tak? Ponieważ ja powiedziałem, że nie potrzebuję, że mam je ze sobą, można zweryfikować, że mam cały wymagany sprzęt, ale powiedziano mi, że jeżeli nie założę, to będzie to równoznaczne z DNF-em. I tu myślę, że też warto tu powiedzieć, że organizator jednak mocno przykłada wagę też do ewentualnej zmiany trasy, bo dystans OCC, który odbywał się dzień wcześniej, został wydłużony tam bodajże o 3 czy 4 km ze względu na pogodę. I wasz dystans UTMB został z kolei o kilka kilometrów skrócony. Tak, O najwyższy szczyt. I co ciekawe, to się stało w trakcie biegu. I to było dla mnie niesamowite, bo myśmy się zastanawiali, że może wydłużą limity, że te warunki są na tyle ciężkie, że to bardzo mocno spowalnia. Tymczasem okazało się, że oni w ciągu kilku godzin zupełnie przekierowali trasę i puścili ją inaczej. Postawili inny punkt w innym miejscu i skrócili nam chyba jakieś 4 czy 5 kilometrów tą trasę. 2 kilometry chyba. 2 kilometry, okej. 2,5 jakoś, tak. Żeby nie wystraszyć, to są przełęcze, a nie szczyty. To prawda, tak. To jeszcze tysiące mają, także spokojnie. Aż tak to nie. nasze szczyty, że tak powiem. Tak, w tym momencie. ale jednak, na tej tak, trasie. jednak ta obawa przed kwestią pogody i tego, jakie może mieć konsekwencje, no, organizatorzy bardzo skrupulatnie do tego podchodzą. Tak? I szybko reagują, ponieważ na UTMB w trakcie biegu przyszła informacja, że jest zmiana że trasy. Zmiana trasy, także my w zasadzie nie wiedzieliśmy. Natomiast na samej trasie w ogóle nie dało się tego odczuć, bo my Zupełnie. Tylko zegarek zbiegając krzyczał, że nie jesteś na trasie. Zbiegając z Przełęczy, zostaliśmy od razu pokierowani do La Combal, chyba to był punkt, cały punkt już był gotowy, rozstawiony, nic nie wskazywało na to, że jest to coś tymczasowego, zmienionego, tak? Wszystko było idealnie przygotowane. Tak samo tu już dodam, że trasa według mnie też świetnie oznakowana. Nie mieliśmy, Raz się pomyliliśmy, ale to w nocy zagadaliśmy się i poniosło nas trochę i tam 100 metrów żeśmy nadrobili, ale tak to było, uważam, bardzo dobrze. Przyszli do nas goście, także Goście może być Goście słychać z Azji. jakiś goście z Azji przyszli.
Podziwiają góry. Więc... Pomacham trochę. Chyba widzę, że nagrywamy. W moment nagrywamy, to tak trochę ciszej bym poprosił Państwa. I co? No i pierwsza nocka nam minęła. Zuzia już docierała na metę prawie, albo w zasadzie chyba nawet przed 8 byłaś. Zgadza się, więc noc była, tak jak już wspominaliśmy, ciekawa, była deszczowa, natomiast no ja już swój dystans kończyłam i na szczęście ta pogoda rzeczywiście nad ranem była już bardzo przyjemna. I tu chyba nie będę mówiła więcej, bo chcę, żebyście wy jeszcze opowiedzieli kolejny dzień i jak to było na mecie, to też myślę, że zaraz. Ale mam nadzieję, że przejdziemy jeszcze do punktów, bo Kali zaczęła rozmowę o punktach i o wyżywieniu, a ja bardzo lubię ten temat, bo zawsze jak Was oglądam, to tam jest dużo o tym, więc takie smaczki, więc mam nadzieję, że będziemy o tym rozmawiać, bo też chętnie to powiem. Sorry. If you could just get a little quiet because we are filming, okay? Okay, no. Przepraszamy. I jak oceniacie punkty? No już Kelly nam zaczęła tutaj opowiadać co, jak, gdzie i po co. Ale tylko żywieniowo w sumie, bo cała reszta, no nie chcę. To może ja zajmę... Mamy ze sobą, już nie chcę być Oczywiście. malkontentem. Nie chcę być malkontentem. Ja jeszcze nigdy się na ten temat nie wypowiadałam, więc mogę powiedzieć, co mi się żywnie tu podoba. Oczywiście się uśmiecham, ale znowu porównanie mam, aczkolwiek znowu zastanawiam się, czy będę bardzo obiektywna, ponieważ pierwszy raz na biegu ultra nie miałam żadnych problemów żołądkowych. Wiem, że to może zależeć od wielu rzeczy, ale może trochę też tak jest, że na każdym biegu z serii UTMB dużo o tym rozmawialiśmy, jakby ocenialiśmy, czy to taka... Dość duże oczekiwania zawsze level przy UTMB jest, tak. dokładnie, czy nie, jak to będzie tu, się śmiałam, że na pewno będzie cola, w sensie cola. Nie było coli, No nie było, nie. Pepsi takie, wiecie, syrop Syrop, i woda, taki więc koncentrat. rozcieńczany dokładnie. Soda streamera. Tak. Albo z nalewaków. Ale Natomiast to też ta sama woda. Ale akurat to, że była woda gazowana dla mnie jest duży plus. Tak. osobiście Chyba się spotkałam z tym. Na Istrii też była u nas. Na każdym punkcie rzeczywiście było podobnie, to muszę jakby zgadzam się z Kelly, że miałam wrażenie, że na każdym punkcie były jakieś owoce typu arbuz, melon, były słodkie Jabłka. rzeczy, ale były też słone. Może słonych było trochę za mało, tak bym powiedziała, bo jednak mam wrażenie, że większość biegaczy biega jakby nie było na żelach, więc potrzebuje tych słonych elementów. Były orzeszki, ser, kiełbasa. Było pieczywo, były... I pieczywo też na plus według mnie bardzo. Taki Tak. suchy chlebek był po prostu Ale dostępny, nie albo tylko, bułeczki były i bułeczki focaccia też, zdecydowanie. we Włoszech. Tak, Oznaczenia na punktach, jak wchodzimy na stronę, miałam wrażenie, że pokazywały, że ciepły posiłek będzie tylko na mojej trasie dosłownie chyba w 2 miejscach, może 3. A był A wszędzie. był A częściej praktycznie zdecydowanie. wszędzie, Tak, tylko to fajne. miejmy jasność, co znaczy ciepły posiłek. Ciepły posiłek oznacza zupę z proszku, ale z Która potrafiła możliwością- być tak słona, że ja jej nie byłem w stanie zjeść. Ale z możliwością dobrania sobie albo makaronu, albo ryżu, bo tam też był ryż, więc to było fajne. I była też ciepła herbata z cukrem i to Na też, każdym było, punkcie, to też było bardzo Tak. fajne, rzeczywiście, I nawet kawa. do flasków można sobie było wlać. I to byłoby na tyle chyba, jeżeli chodzi o ciepłe posiłki, tak mi się wydaje. Może U nas były inaczej. jeszcze makarony, się zdarzały na O. paru miejscach. Nie, Na jednym nie. punkcie był smażony ser w Szwajcarii. Był smażony Proszę. ser z... Nie trafiłaś? Kanapki z musztardą i z szynką też nie widziałam. No, niestety. Smażony ser, co prawda Michał tam z tego punktu wyszedł i stał na zewnątrz, bo ten ser nie pachniał za ładnie. Jak A dobra, to szwajcarski tak ser. śmierdziała. No, to już tak, tak. no. Z jakimś małym ziemniaczkiem i ogórkiem kiszonym, ja się na niego też nie zdecydowałem wtedy. Plus spaghetti raz było i Nie uświadczyłam. tego typu rzeczy. Natomiast bardzo ważna sprawa, absolutnie nie ma miseczek. Nie ma sztućców, nie ma niczego. Więc jeżeli chcecie zjeść coś ciepłego, to jest ten kubek, który jest obowiązkowy i tam nawet w regulaminie jest, że soft flask, nawet z dużym otworem, nie jest zamiennikiem tego kubeczka. Kubeczek po prostu musisz mieć. Albo miseczkę można Albo mieć, miseczkę. recommended też. Albo miseczkę, tak. I do jedzenia, no to jak wziąłem spaghetti, no to wrzucili mi do tego kubeczka, z którego później piłem herbatę, albo jakiś izotonik czy coś innego. Wrzucili mi tam makaronik, wrzucili mi trochę mięska i bez sztućca, no to wyobraźcie sobie, jak się je pastę z kubeczka. No ja się zakrztusiłem ze 2 razy, aż Michał się experience. zaczął ze mnie śmiać. Tak, ale jakby może tylko podsumuję, żeby już koniec mojej wypowiedzi dotyczącej punktów. Nie oceniam ich krytycznie. Uważam, że dla mnie miały wszystko, co
mi było potrzebne i mi to podchodziło. Może dlatego, że to był po prostu mój dzień i jadło mi się bardzo dobrze i ja słodkie jadłam w trakcie, w sensie między punktami głównie i jakby nie biegam raczej na żelach, więc były to jakieś tubki, czekotubki, tego typu rzeczy. A na punktach po prostu jadłam wszystko to słone, czyli zawsze było coś ciepłego, zawsze był ten kubeczek rosołu. Dla mnie to było w porządku. Nawet jak nie było oznaczenia, że tu będzie ciepły posiłek, to on i tak był. To był Dokładnie. plus, Tak. ale jednocześnie myślę, że jakbym miała na to tak już totalnie obiektywnie spojrzeć, spodziewałam się minimalnie czegoś lepszego ze względu na to, że to jest ta wisienka na torcie, to jest ten, wiecie, no, jesteśmy w Chamonix i to już jest ten UTMB docelowy, więc może miałabym... Było Toblerone czekolada. A była, to prawda. Czekoladę widziałem, ale Tobleronki nie widziałem. No, Ale w Szwajcarii była? Nie wiem gdzie, bo tak nie patrzyłam, ale była na pewno po połowie naszej trasy. No, widzicie, różne spojrzenia. Tak. No, Kelly nie widziała sera smażonego i Ogórków, wiszynki z musztardą. a ja nie widziałem tego, A ja więc lubię słone. natomiast te punkty faktycznie były duże, no i nie ma się co dziwić, bo przecież no, my potrafiliśmy się przeciskać przez punkt. Nie, ja uważam, że punkty były super. Też dobrze były zorganizowane na zasadzie takiej, że serwis, osoby, które miały, punkt był wtedy dzielony na strefę, w której odbywa się serwis i gdzie Gdzie serwisu nie ma. zawodnicy spotykają się ze swoim supportem, od punktu, gdzie są zawodnicy bez serwisu i sami sobie całość tam przygotowują. To trzeba też będzie zaraz jakby dopowiedzieć, bo ja akurat miałam z tym problem, bo przyjechałam z rodzinką, ale tak, przepraszam. Bo nie, bardzo dobrze uzupełnij, bo pewnie chcesz o zasadach tego serwisu Znaczy, powiedzieć. To jest tak, bardzo ale dobry jeszcze kierunek. właśnie a propos punktu checkpointu powiedziałam o jedzeniu, ale wiadomo, że tam jest cała reszta. Na mapie macie zaznaczone takie interaktywne, jak sobie wejdziecie na stronę, co jest na każdym punkcie, czy jest jedzenie, czy jest tylko woda, czy jest Toaleta. punkt medyczny, czy jest toaleta. Ładowarki nawet były. Tak, na jednym było ładowanie. Myślałam, że tylko Też na przegapiłem. ale jakby jest bardzo dużo, jest punkt medyczny ze stopami na przykład, Był, tak. podolodzy. Także, Masaże chyba były. Były masaże także też. to jest wszystko super zorganizowane. Każdy z wolontariuszy jest dobrze przeszkolony, bo ja na to jakby zawsze też zwracam uwagę, że nie ma tak, że podejdziesz do wolontariusza i on świeci oczami, nie wie co, tylko bardzo szybko, sprawnie to przechodzi. Oni są bardzo pomocni, życzą Ci powodzenia. No każdy zawodnik nie jest zlewany na zasadzie dobra, biegnij, tylko każdy zawodnik czuje się tam Dopieszczony. myślę, że dopieszczony i równie ważny. A co do jeszcze serwisu, bo ja na ostatnią chwilę tradycyjnie stwierdziłam, że dobra, no to jak rodzinka jedzie ze mną, no to marzyło mi się, żeby mnie serwisowali. No i słuchajcie, 2 miesiące przed startem już zamykają zapisy, bo tak, na przykład do Courmayeur, gdzie startowała Zuzia, można się dostać i był tam drugi punkt serwisowy, bo jest 50 km dla serwisantów na punktach. Jest pod tunelem Mont Blanc, bo taki tunel kosztuje jednorazowo 55 € przejazd autem, więc z dwie strony to nie będzie się 110 € płacić, więc fajnie organizator to skomunikował, że wykupuje się dla serwisu pasy, Taki bilet. takie bilety na auto i możesz sobie wykupić na jeden kraj albo na wszystkie 3, tam łącznie te bilety kosztują około 100 €. W pakiecie startowym każdy dostaje assistance ticket, czyli że może jedna osoba Ci jakby na punkcie wejść. Oni skanują QR-kody, więc to sprawdzają. Jeżeli są dzieci, nam dzieci pozwalali, ale ogólnie może wejść tylko jedno dziecko z dorosłym i dzieci poniżej chyba 12 roku życia nie są wpuszczane, chociaż widziałam dziecko w nosidełku, ale no to wiadomo, że taki maluch no to sam nie może zostać. Ale dodatkowo i moi chłopcy jakby ostatecznie nam się udało, więc byłam z nich dumna. Ale zostawili samochód w jednym miejscu i korzystali z komunikacji, bo na punktach były podstawione busy dla supportu i to było super skomunikowane i tam wiadomo, ci supporterzy też się jakby zaprzyjaźniają, jest taka dla nich inna atmosfera, więc jeżeli jedziecie z supportem, to sobie na pewno tego przypilnujcie, bo później już nie możecie jakby zgłosić, kupić biletów na auto, no i rozkładacie też koszta, bo oczywiście możecie sami jechać bez tego bileciku na auto, no ale wtedy po prostu wychodzi Koszty dużo duże. drożej. Mhm. No. To nie wygląda tak jak w Polsce, że wszędzie prawie, że można wejść i każdy może wejść i tak dalej, tylko rzeczywiście jest to gdzieś weryfikowane i jeszcze można powiedzieć od razu, że na mecie też w pakiecie startowym otrzymuje się taki bilet, że można wejść w strefę
Finishera. finishera. W momencie, w którym wiemy, że już nasz zawodnik startuje, nasza rodzina, przyjaciel i można go jakby powitać i przytulić na mecie, można zrobić sobie razem zdjęcie, więc to też jest fajne i to też jest weryfikowane w sensie takim, że stoi pani wolontariuszka, która wpuszcza na tą strefę finishera. Nie można po prostu tam wejść tak bez. Tak. Muszę też pochwalić, że cała komunikacja przed biegiem jest moim zdaniem super, Tak. bo wszystkie te informacje, o których tutaj powiedziała Kelly czy Zuzia, to wszystko przed biegiem otrzymywaliśmy mailami. Miałem wrażenie, że te maile przychodziły Dość raz często, w tygodniu. Było... Ale aczkolwiek Znaczy, jest szczególnie tego na koniec. strasznie dużo i ja jak na przykład czytałam, to nieraz byłam naprawdę pogubiona, bo po prostu można Trzeba było- mieć ubezpieczenie. Ważne. Tak, Tak. to prawda. Więc no tak, no faktycznie natłok informacji też może być jakby minusem. Natomiast organizator dba, żeby te wszystkie informacje przekazać, przypomina o terminach, przypomina o tym, że na przykład trzeba zrobić certyfikat ten potwierdzający Stan zdrowia. stan zdrowia. Taką ankietę się Tutaj- wypełnia. Tak, to zmieniło się, prawo się teraz zmieniło, bo wcześniej były wymagane badania we Francji, teraz wykonujemy certyfikat już tylko. Taką deklarację po prostu przez internet. tak. Naprawdę. O stanie swojego zdrowia. No i to wszystko było komunikowane, to co Kali mówiła o serwisie i tak dalej, także nie musicie się martwić, że to Was zaskoczy, jeżeli na bieżąco będziecie te informacje odczytywać. Tak. A jak oceniacie samą trasę? Jej trudność? No widoki, no to tak jak Zuzia mówiła od tej strony włoskiej, mieliśmy całkiem ładny dzień, nie było za ciepło, to było bardzo dobrze. Bo ten nasz drugi dzień był tak umiarkowana ta temperatura była. Długi czas na krótki rękawek, ale ja już pod wieczór się ubierałem trochę cieplej, więc tu było super, że nie było za gorąco, bo jakby tam jeszcze nam zaczęło mocno grzać słońce, to pewnie byłoby ciężko, ale jak ogólnie technicznie trasa według Was? Może ja zacznę, bo tak jak już wspominaliśmy, trasa CCC pokrywa się w 85% z trasą UTMB, tylko że kiedy ja byłam na 90 i przeklinałam, to zaraz do tego dojdziemy, to miałam w głowie rany, oni tu będą na 160. To do tego dojdziemy, to taki przedznak. Natomiast na CCC pierwsza część trasy jest przepiękna, można powiedzieć, że pierwsza połowa, bo jest bardzo widokowa, jest bardzo dużo takich momentów, trochę takich półek, gdzie troszeczkę jest w dół, troszeczkę w górę, jest taka fala. Można długie podejścia. na samym początku jest bardzo długie podejście, ale potem jest taki długi odcinek, gdzie można się delektować widokami i to jest bardzo fajne. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to wpiszcie sobie na YouTubie CCC Road czy Distance i są Albo osoby, obejrzyjcie które relacje. Albo obejrzycie relacje, jak najbardziej, ale można obejrzeć, bo są nagrania. Ja właśnie tak robiłam, biegałam w zimę na bieżni i oglądałam na tam chyba 5-krotnym przyspieszeniu relację pana z GoPro, który nagrywał całą trasę i wiedziałam, że tak naprawdę już na 9 kilometrze będę powiedzmy na tym szczycie, a potem mogę przez kilkanaście kilometrów podziwiać to, co jest dookoła i te piękne góry. Więc pierwsza część trasy jest trzeba się tam wdrapać i to pierwsze podejście jest bardzo wymagające, w szczególności jeśli chcecie to zrobić szybko i jesteście biegaczami ambitnymi czasowo, to musicie być na pewno w strefie pierwszej, ponieważ później robi się taka kolejka i jest taki ścisk, że utkniecie i będzie Wam bardzo ciężko wybić się, ponieważ po prostu robi się dosłownie kolejka na ten pierwszy szczyt. A druga część trasy, która już jest w tej drugiej połowie dnia plus w nocy, w zależności oczywiście jak szybko biegniecie, jest głównie przez lasy, jest dużo bardziej techniczna według mnie, jest bardzo dużo stromych podejść i zejść, w szczególności na samym Kamienie. końcu. Jest dużo kamieni, są takie momenty, Dużo korzeni. były takie momenty, że ja musiałam schodzić nawet nie z kijami, tylko podpierać ręką się gdzieś o Czworaka kamień, pajączkiem. bo po prostu ciężko było mi zejść, a umówmy się, im dalej jesteśmy, tym bardziej te mięśnie są zmęczone, więc tym gorzej się schodzi. Więc uważam, że na CCC jest tak, że robią Ci taki super vibe na samym początku, żebyś był zadowolony z tego, co zobaczyłeś, a później jest troszeczkę wpierdziel. I niestety wpierdziel jest już w momencie, kiedy jesteś dosyć zmęczony, tak? I też były takie momenty, że jak już było ciemno, to nie wiedziałam do końca, czy tam jest las, czy tam jest pole, czy co tam się dzieje. Może lepiej, żeby widziała. Ale było mocno błotniście, więc skupiałam się, żeby się po prostu nie wywalić.
ale zdecydowanie możecie zaznać na dystansie CCC pięknych widoków, przepięknych, takich, których do niczego się nie da porównać, ale też musicie być przygotowani na to, że tam jest 6000 przewyższenie. Gdzieś trzeba je zrobić i gdzieś trzeba zbiec. Także mocne zbiegi, strome podejścia. Ostatnie 2 górki, które też robiliśmy razem, to właśnie miałam w głowie, że ja trzymam kciuki za UTMB, bo wiedziałam, że oni tam będą i wiedziałam, że jest po prostu już, odlicza się te metry na tym zegarku, żeby już po prostu się wdrapać. No i ostatnie 7 km niecałe to już jest zbieg. Już zbiegamy Ja bym polemizował, że to jest zbieg. Znaczy, no właśnie, to zależy jak się czujecie. Ja tam się troszkę jeszcze starałam zbiegać, ale to jednak był mój 95, 6, 7 kilometr i dalej. Natomiast na pewno jest w dół. Ale jest już w dół, tak. A więc jakbym miała ocenić widokowość trasy, zdecydowanie gruba 10, ale te pierwsze powiedzmy 40-50 km, bo później rzeczywiście już tego widoku tak bardzo nie uświadczycie, ale no już noc jest wtedy jest też, nie? dużo bardziej wymagająca trasa. Były takie kawałki na trasie, że można było trochę pobiegać, taki 7-kilometrowy na przykład kawałek delikatnie w dół, ale wtedy też już były kamienie, też były korzenie. Niby już myśmy wtedy mieli sucho, ale już nogi są zmęczone. I to, co mnie zaszokowało, no wychodzi moje nieprzygotowanie takie, ja nie oglądałem, jak ta trasa wygląda, natomiast Michał oglądał i mówił, że jest spoko, nietechnicznie. Ja nie byłem przygotowany na podejścia po 1000 metrów, które nie miały żadnego wypłaszczenia. I tam się szło przez 3 godziny w spadającym deszczu, w zimnie, w śniegu, przez 3 godziny i cały czas pod górkę. I jak ja jestem przyzwyczajony do tego, że jest trochę pod górkę, ja sobie mogę później pójść po płaskim albo pod delikatną górkę, nie wiem, 5% nachylenia, ja sobie trochę odpocznę, żeby później mieć znowu siłę wejścia w górę. Tutaj tego się nie dało zrobić, tam było cały czas powyżej 10% non-stop, a czasami i po 20%. Nie, no to zgadzam się, że trasa charakteryzuje się długimi podejściami i też długimi zbiegami. Ten do Kormajer ma chyba też 10 km albo 8. Podejście to pierwsze, takie najdłuższe miało chyba 11 km i 1200 metrów przewyższenia. To było chyba Los Contamines, już też dokładnie nie pamiętam, sumowałem. Natomiast ja oceniam trasa tego biegu, w znacznej części jest to trasa szlaku Tour de Mont Blanc, TMB, który jest dla normalnych turystów z szerokimi dosyć ścieżkami. I ta trasa technicznie według mnie nie jest tak bardzo wymagająca, chociażby w porównaniu z biegiem Granią Tatr, to jest techniczna trasa według mnie. Tutaj są techniczne momenty, natomiast nie ma dla osób na przykład, które mają jakiś tam lęk wysokości, czy jakiś lęk związany z dużą ekspozycją, takich miejsc uważam, że nie ma. To jest trudna trasa. Było trochę miejsc takich. Z ekspozycją było. Nawet ten trawers, który jechaliśmy. Ale to jest trawers, który jest bardzo szeroki. To nie jest taki single track, który ma tam. To prawda, jeżeli porównujemy to do biegu Ultra Granio Tat, to tutaj nie było aż takiej powierzchni. Jednak gdzieś byliśmy zazwyczaj osłonięci. Tak, ale biorąc pod uwagę takie naprawdę wymagające jakieś tam biegi bardzo techniczne, skyrunningowe, no to tutaj to jest, uważam, trasa, którą każdy jest w stanie pokonać pod warunkiem, że jest przygotowany na bardzo długie podbiegi i bardzo długie zbiegi. Te podbiegi nie kończą się po prostu. Czy podbiega się, czy idzie się i to trwa na zegarku ten dystans się praktycznie nie zmniejsza. Tak. Także tutaj, tak jak Robert gdzieś tam podsumował, no tutaj trzeba tej siły biegowej bardzo dużo zrobić. I jeszcze chyba napisał, że... Właśnie powiedz, bo to jest jakby moim zdaniem to jest crème de la crème, jeżeli chodzi o pisanie tresu UTMB, to by trzeba przytoczyć i zacytować, więc może w opisie dasz. Może w opisie dorzucę. Tak, bardzo fajnie. Robert chyba to napisał, że warto by było trenować długie chodzenie schodami, długie chodzenie schodami. Chodzenie na skrzynię i zeskakiwanie ze skrzyni na jednej nodze. Tak. No, i wtedy jesteś przygotowany. No ja jak wyszłam z tego, tam jest Lat Cepes chyba, czy Cepes jakoś tak to się nazywa i tam odliczałam każdy metr na kilometr 700 podejścia. Jakie tam jest nachylenie? Ponad 600 metrów, więc to jest około 30%, nawet więcej. Więc
jak doszłam na punkt, Arek mnie tam nagrywa, no jak tam, jedyne co byłam w stanie powiedzieć, można to przeklinać? Proszę. To powiedziałam z taką miną, powiedziałam, to było pojebane. No. Myśmy ten kawałek robili O tak. tuż nad ranem i na halunach. Już rozmawialiśmy o tym, że mamy takie same halucynacje, bo na każdych kamieniach ja coś widziałem, Michał coś widział. Do Michała się uśmiechało, ja widziałem różne obrazki, ale nawet na jednym kamieniu widzieliśmy dokładnie to samo, więc Bo razem biegliśmy. zestroiliśmy się trochę ze Tak, sobą. dokładnie. I to było podejście, słuchajcie, na którym mniej więcej na minutę na minutę podejścia ja musiałem zrobić z 15 sekund przerwy, więc co minutę ja się zatrzymywałem i odpoczywałem. To pierwszy raz miałem taką sytuację. To oczywiście ekstremalne zmęczenie i brak snu się tutaj. To mnie już też wyczerpanie. Wyczerpany, nie spaliśmy. Ja dodatkowo miałem wtedy jeszcze, kończyłem już na szczęście swoje problemy żołądkowe i ja po prostu za mało jadłem i te 3-godzinne podejścia w deszczu, w śniegu zapomniałem jeść i po prostu później miałem duży problem się wyprowadzić z tego, no natomiast jakieś tam różne miksy robiłem, próbowałem różne rzeczy. Z Michałem się tutaj sprzeczaliśmy delikatnie jak stare małżeństwo, co ja zrobię dobrze, co źle. Mieliśmy inny wzgląd na to. Natomiast no, ja po prostu musiałem coś próbować. Dlatego siedzicie na dwóch. Tak. Ja po Że się prostu nie pobili. nie zagryzam makaronu arbuzem. No. I tak w brzuchu A ja się miesza. tak i jeszcze do tego jeszcze do tego banankę poprawiałem i herbatkę ciepłą. Ale miałem faktycznie takie momenty, że jedyne co mi wchodziło to herbata i chleb. I po prostu siedziałem, piłem 3 herbaty i zagryzałem chlebem tylko po to, żeby wypełnić żołądek, żeby pobudzić go ponownie do pracy, bo w pewnym momencie już po prostu miałem skurcze w żołądku i na szczęście nie wymiotowałem, ale parę razy czułem, że potencjalnie może być blisko. Ale my może, bo tak mam takie wrażenie, że my tak strasznie wystraszamy słuchaczy, ale może my z Zuzią powiemy, bo my jakby chyba tak, jak rozmawialiśmy później po biegu, że te górki, no to robiłyśmy, tak byłyśmy dumne z nas, że to jest nasza taka mocna strona, że te górki robiłyśmy na raz, jak mówisz, że się zatrzymywałeś, ale ja też miałam takie poczucie, że na każdym punkcie czułam się, jakbym się szykowała na, może wojnę, to będzie złe określenie, a takie starcie, Wyzwanie. nie? Takie wyzwanie. Na zasadzie przychodziłam, sprawdzałam, czy wszystko mam dobrze poukładane, odpowiednio jestem ubrana, jedzenie to jakby po prostu, tak jak mówisz, zapychałam cokolwiek, żeby, bo wiedziałam, że na nic nie mam smaka, ale chciałam być przygotowana na to, co mnie czeka, żeby mieć tą energię na całą trasę, więc myślę, że to jest kwestia zmęczeniowa też. Na to wszystko, jakby po to też nagrywamy ten podcast, żeby powiedzieć, jakie są różne podejścia, kto z czym może mieć problemy, jakie mogą się pojawić problemy na trasie, żeby każdy też znał rozwiązanie, jak można temu zaradzić, prawda? Tak. Ja myślę, że taka rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy, to to, że jeżeli mieszkamy w Polsce, to przed takim biegiem warto jechać w Tatry. Tak myślę, że to są chyba jedyne góry w Polsce, które w jakiś sposób mogą oddać, tak? Jeżeli nawet chodzi o wysokość, no mówmy się, my byliśmy na 2,5, tam chyba najwyżej mamy 2,5 tysiąca, no to tu w Polsce to tylko rysy, więc no myślę, że trenowanie też na wysokości może Wam trochę dać. No i kwestia techniki. Jeżeli chodzi o zejścia z biegi po kamieniach, korzeniach, to też jest coś ważnego, żeby na to zwrócić uwagę. Ja miałam to szczęście rzeczywiście w Tatrach dosyć wiele razy w tym roku i w zeszłym roku byłam, więc czułam, że to na pewno oddaje i oddało. Natomiast tak jak Kelly powiedziała, myślę, że każdy punkt i to przygotowanie, nawet mieliśmy woreczki strunowe, żeby sobie pakować coś słonego do nich i na trasę być przygotowanym na te podejścia, to po prostu trzeba sobie ułożyć w głowie, że te podejścia będą strome, że te zejścia będą strome. No i tak jak Kelly też powiedziała, trochę szykować się na to, że po prostu będzie ciężko, no bo to jednak jest crème de la crème, to jest oddzielna bitwa do stoczenia, nie? Czy technika, Tak. czy nie, czy będziemy tu mówić właśnie tak jak Michał mówi, że uważa, że to nie była aż tak bardzo trudna technicznie trasa, jedni uważają, że była jednak dosyć mocno techniczna. Bo robimy i te techniczne, właśnie, sorry, że się wtrącę, że
chodzi o to, że te techniczne momenty są już na sam koniec i to jest jakby moim zdaniem, więc problem jest w tym, że już jesteśmy bardzo zmęczeni i trzeba zrobić bardzo techniczną trasę, więc to jest chyba, gdyby to odwrócili, to może Zgadza też się, inaczej. Nie? zgadza się. No i zawsze też wiadomo, porównujemy bieg do biegu, ale ciężko to zrobić, jeżeli na jednych 100 kilometrach, nie wiem, KBL-u mamy ponad 1000 apu, a tutaj mamy na CCC 2000 apu więcej. Więc to rzeczywiście jakby. W KBL-u chyba jest w ogóle porównywać. jeszcze mniej, bo jest chyba poniżej 4000. Biegłam dawno, to była moja pierwsza stuwa, nie chcę oszukać, ale no powiedzmy koło 4000, Koło no to nadal 4000, tu jest no. 2000 więcej, więc no gdzieś trzeba te 2000 na tym samym dystansie upchnąć. Więc rzeczywiście przygotowanie, jeżeli chodzi o podejścia, zejścia i tą kwestię techniki i jakieś góry, to super byłoby przy takim biegiem zrobić. No tak, szczególnie jeszcze, że Michał porównywał tą trasę techniczną, ja zresztą też, bo to tak się jakby przy porównaniu mamy, do według mnie najtrudniejszego biegu ultra w Polsce, czyli bieg Ultra Graniu Tatr, gdzie faktycznie ta technika jest no, ekstremalna i tam to są bardzo trudne zawody. Natomiast ja nie wiem, czy możemy porównać technikę do innego biegu w Polsce, która byłaby taka trudna. Według mnie nie mamy aż tak trudnych gór w Ale Polsce. spójrz na Bieszczady, masz co chwila korzeń na korzeniu, wystające Tylko te- kamienie. Znowu dochodzimy do sytuacji, że podejścia masz po 300-400 metrów w górę. No tak, A nie to, 1000. ale nie mówimy, no dobra, ale to wydaje mi się, że to nie jest aspekt techniczny. To według mnie to też wpływa na aspekt techniczny w kwestia- pewnym momencie, bo twoje zmęczenie na tym podejściu, przynajmniej ja to tak odczuwałem, rośnie I wtedy. kwestia wysokości, jakby umówmy się, też nie każdy jest przystosowany do wysokości typu, nie wiem, 2200, 2300, 2500 na zmęczeniu jeszcze w słońcu. Ja osobiście miałam przez chwilę wrażenie, że trochę mnie boli głowa, nie wiem od czego, bo to wiadomo, mogło być od wszystkiego, ale są osoby, które są na to bardzo wrażliwe, więc myślę, że też nie do końca byłabym w ogóle, nawet już nie mówiąc o technice, w stanie porównywać ten bieg do biegu na przykład w Bieszczadach, bo jednak myślę, że to też ma jakieś znaczenie. To się nie? z- Ale właśnie 100% zgadzam. tą drugą część, tą taką techniczną, gdzie te górki, tam są 3 chyba, albo 4 ostatnie górki są takie niższe, bo to już nie są te 2000. Tak, i niby tylko pomiędzy punktami 800 punktów i to są 2 podejścia po 400, ale Więc ja bym, wykańczają. ja bym to bardziej porównała, tak jakbyś miała powiedzieć, że Tu te kamienie to bardziej były bieszczadzkie klimaty, techniczne. ale jakby ta pierwsza część w naszym przypadku to były takie 7, 8, 10 kilometrowe podejścia 1000, między 800 a 1000 up. I Tak. jakby tak bym opisała tą trasę. Ale jeszcze a propos, jak mówisz, Trudno wysokości, jest. to nie wiem, czy tak mieliście, ale to, z czym ja się borykałam na biegu i nie wiem, czy to można powiedzieć porównać do wydolności, bo raczej mam dobrą, to, że ciężko mi było wziąć pełny oddech, że cały czas czułam, jakbym miała jakąś taką gulę w gardle i po prostu radziłam sobie tak, albo coś się napiłam, albo wiedziałam, że dobra, trochę płytkich oddechów i później musiałam wziąć głęboki, żeby mi tak jakby, wiecie, przeszło to powietrze dalej, więc nie wiem, czy to była kwestia jakaś oznak Twoja, zmęczenia, czy- indywidualna, czy wysokości, ale O, wiem, co jeszcze mi przyszło do Ja myślę, że na pewno to potwierdzę, bo miałeś podobnie? po biegu z Dominikiem Milewskim rozmawiałem, po biegu OCC i mówił właśnie, że miał hiperwentylację zbiegając, nie, z tej wysokości, więc jednak jak się tam gdzieś z 2,5 na dużej intensywności zbiega, czy też podbiega, no to tego tlenu potrzeba więcej, a wiadomo, że się trudniej oddycha, będąc wyżej. Także na pewno to ma wpływ, tak? Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy, o której myślę, że warto powiedzieć, bo często na biegach, myślę, że głównie w Polsce, jakbym miała teraz porównać w głowie, są momenty, że jesteście sami, po prostu, że ani nikogo nie widzicie z przodu, ani nie widzicie nikogo z tyłu. Jak biegłam pierwszy raz moją pierwszą stówkę i właśnie to był KBL, to pamiętam ten moment, jak miałam troszeczkę atak paniki i mówię, tu nikogo nie ma, jestem sama w lesie, tak było, a tutaj powiem o CCC i tu wiem, że zaraz myślę potwierdzicie na UTMB. Myślę, że takie 75% trasy, pierwsze 75% trasy było mnóstwo ludzi, po prostu cały czas. Na początku to w ogóle były kolejki, to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa jest taka, że ja cały czas czułam kogoś z tyłu i z przodu, widziałam, nie było jakichś nawet dłuższych przerw jakby totalnie. Dopiero na końcówce rozbiegliśmy się, ale nadal może były z 2 momenty, że ja nie widziałam nikogo przede mną, a tak to cały czas był ktoś, więc tutaj raczej nie macie
dużej szansy, przynajmniej na CCC, na taką dużą samotność ze względu na to, że po prostu jest ta bardzo zwarta, no nie chcę mówić trasa, ale jest naprawdę dużo osób zawodników dookoła bierze i dużo udział, więc- zawodników, więc tutaj nie ma co się bać nocy, bo rzeczywiście tych osób jest na trasie bardzo dużo i czołówek widać dużo. Tak, i nawet na naszej trasie, no jakby pierwsza noc to wiadomo, no tam procesje były cały czas, ale w czasie drugiej nocy myśmy mieli chyba może ze 2 kawałki, że faktycznie biegliśmy gdzieś sami, ktoś z tyłu był. Tak to zazwyczaj albo się doganiało kogoś, albo ktoś nas doganiał. I tych ludzi naprawdę na trasie jest no, ogromna ilość. No, to jest 2700 osób startujących na naszym dystansie. A wiecie, co sobie pomyślałam? Że to są chyba jedyne zawody, w których brałam udział, gdzie dystanse, gdzie zawodnicy się nie miksują. Bo w sensie zawsze jest tak, że jakiś Łączą dystans się te startuje trasy w jednym razem i momencie, tak. później wszyscy. A tu te dystanse tak są podzielone, że w ogóle się nie. Zawodnicy nie. No widzieliśmy, znaczy ja widziałam PTL, właśnie parę z PTL-a, to tam wszyscy im życzyli powodzenia, bo gdzieś tam to rzeczywiście się tam nachodzi, ale poza tym rzeczywiście nie dogoniło nas UTMB, jeśli o to chodzi. Dobra, to jakieś krótkie podsumowanie, jak meta, już mówiliśmy o tym, jak ona wyglądała, no ale te emocje na mecie. Zaczniemy od Zuzi znowu, bo była pierwsza na mecie. Powiem tak ogólnie, że to było powiedziane na początku, że jeżeli chodzi o to, jak dużo osób jest na mecie i jakie są okrzyki na mecie, to zależy od godziny, więc osoby, które wbiegają w nocy, raczej mogą się spodziewać małej ilości osób. Oczywiście miejmy nadzieję, że będą na Was czekać przyjaciele i rodzina i te emocje będą takie wyjątkowe, jeżeli chodzi o hałasy, okrzyki, wiwaty. Im później wbiegacie, tym więcej ludzi będzie, więc ja wbiegałam przed 8 godziną, było już trochę ludzi na mecie, ale jakby to, co mi się najbardziej podobało, to to, że jak zbiegacie już te ostatnie, zbiegacie bądź schodzicie już te ostatnie 7 kilometrów, to jest taki moment, że ostatni kilometr jest w mieście i jest wyznaczony barierkami i plakatami, czy tym materiałem na drukiem UTMB, więc już ma się takie poczucie, że to już jest zaraz, ale to jest takie budowanie napięcia, że jest się coraz bliżej, w knajpkach ludzie stoją, krzyczą, no i są to na pewno niesamowite emocje i jest ten moment, kiedy jakby skręca się i te ostatnie około 100 metrów biegnie się już z tym widokiem na góry, na kościół bodajże, na jakąś kaplicę. Na metę. No i widać metę i ja osobiście nie wierzyłam. Ja mam taki filmik, jak macham tak głową, że jakby nie wierzę, nie? Że nie wierzę, że tam jestem, nie wierzę, że to się dzieje. Emocje niesamowite. To jest to, na co się czeka. Jakby mówiłam na początku, wizualizacja mety i dla mnie to było mega ważne i wizualizowałam to sobie i to jest niesamowite. Jest jeszcze taki dywan, który leży na środku. Można wbiec z rodziną, bardzo dużo osób, zresztą Kelly tu może powiedzieć, mamy też piękny film, jak biega z dzieciakami. Może bliski stać Wasz na tej strefie finishera, robią zdjęcia, często też mówią na głos, witają jaki kraj, mówią po imieniu, bo też słyszałam, że tak były witane osoby na UTMB, także meta jest na pewno wyjątkowa i chyba, nie wiem, chyba mogę powiedzieć, że chyba nikt nie powie, że nie jest wyjątkowa, bo jest naprawdę wyjątkowa i na to się czeka, w szczególności jeżeli zna się tą właśnie, ma się to poczucie, że czeka się na to przez, nie wiem, na przykład 2 lata. Więc ja byłam zachwycona. No, płaczesz znowu. Nie, zdarzyła się. Kelly, dawaj. Znaczy ja mam takie, bo Bartek mnie pytał, jak się czuję, jakie mam oczekiwania i pamiętam, że Ci powiedziałam, że mam traumę po DFBG 240, które ukończyłam, ale w ogromnych katuszach. I teraz jak o tym rozmawiamy, to mam taką myśl, że cieszę się, że mam ze sobą długi bieg, też z 2 nocami, który nadbudował ten obraz i pokazał, że można się przygotować nawet na najgorsze warunki. I cieszę się, że jakby, może nie to, że byłam zrażona, ale byłam przestraszona do długich dystansów, a teraz no to był piękny bieg. I sama meta, ja wciąż nie wierzę, więc może zapytajcie mnie za tydzień, Kelly, bo nie wierzę, że to już po. To już jakby po. już Syndrom minęło. sztokholmski zadziałał już dzisiaj rano, doby po biegu, że pomyślałam sobie, może jeszcze, ale no jakby tak długo czekaliśmy, wiecie, cały czas mam w głowie, że zapisywaliśmy dosłownie każdy moment przed biegiem, traktując to jako ten wyjątkowy, ten, na który tak długo czekaliśmy i ta świadomość, że teraz już rozmawiamy o tym z perspektywy, że już to zrobiliśmy,
zrobiliśmy, to jest jakaś dla mnie surrealistyczna totalnie. A meta, tak jak Zuzia powiedziała, to zależy od pory, w której biegasz, bo my biegałyśmy dzień po dniu, Zuzia biegała pierwsza w sobotę, ja w niedzielę, mniej więcej o tych samych godzinach, więc miałyśmy tych ludzi stosunkowo mało, aczkolwiek to nieważne, bo i tak każdy kibicuje, ale jak już później czekałyśmy na chłopaków i siedziałyśmy w knajpach, to było tego bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo taka hałasu. atmosfera już fajna. To bym jeszcze dodała, że na mnie niesamowite wrażenie robi to, jak całe miasto, absolutnie każdy żyje tym biegiem i to jest... I to w każdym kraju, przez który się No. biegnie. Tak, Także tak, wszyscy żyją tym To jest festiwalem. naprawdę święto biegania. Tak, dokładnie. Tak. Zdecydowanie. Pozdrawiamy Karolinę. No, jeżeli chodzi o naszą metę, no to myśmy już na dużym wyczerpaniu jakby się na nią doczołgali, kolokwialnie mówiąc. Natomiast no, Bez Michał przesady. mnie Widziałam wasz finish. Michał mnie przekonał To nie do było tego, dopłakiwanie się. żebyśmy pobiegali trochę na koniec, więc faktycznie sobie trochę pobiegliśmy. No i ja płakałem chyba cały ten kilometr, albo przynajmniej ten kawałek, jak biegliśmy. Na relacji pewnie możecie sobie zobaczyć, ale ryczałem jak bóbr podczas biegu i na mecie. Także to jest trzeci bieg, na którym faktycznie ryczałem. Pierwszy na maratonie, który mnie sponiewierał pierwszym, później na DFBG, jak ukończyłem bieg 7 szczytów i teraz. I teraz też czuję już, że zaczynam. Także no, ja naprawdę emocjonalnie wypluty jestem już ze wszystkiego, tak po prostu bardzo dużo tego wszystkiego jest. Nie da się być obojętnym, jeżeli czeka się na coś tyle lat, miesięcy i to się spełnia, to jakby nie ma opcji, żeby to nie wywołało w tobie emocji. Nie? Tak, i to taka rzecz, której też do paru osób mówiłem, że jeżeli na koniec biegu płaczesz, to znaczy, że był tego warty. Że on wygenerował takie emocje w tobie, że będziesz o nim pamiętał do końca życia i ukończenie tego jest takim bardzo pozytywnym wspomnieniem. Michu? Zdecydowanie potwierdzam. No, mi to się podobało, że tam, no, mi też się udziela to zadowolenie. No już jak żeśmy tam, już o tym mówiłem, jak biegaliśmy już do samego miasteczka, szpaler kibiców, przybijanie piątek, okrzyki, to wszystko i ten moment, w którym tą uliczkę się biega takim zakrętem i on się otwiera, ta meta, to ten ogrom i ci ludzie, którzy tam stali, to jest takie wow, nie? No i wielka radość, tak, no było to coś, do czego dążyliśmy od jakiegoś czasu wspólnie, więc spełnienie marzeń. Więc droga do UTMB to nie jest tylko 176 km i 2 dni, tylko to jest kilkumiesięczna droga. Tak, oczywiście. No. Tutaj jedni mówią, że to fajnie, że te biegi kwalifikacyjne, drudzy narzekają na komercjalizację tego festiwalu. Ja uważam, że nie jest to wcale złe, ponieważ mobilizuje do tych wyjazdów, żebyśmy się gdzieś tam... Generowania wspomnień, tak. jakby nie było. Myślałam, że już generowania kosztów. A, to jest inna sprawa. Poruszamy Przepraszam, ten temat? Michał, przerwaliśmy, Wtedy ale też płaczesz. łatwo tu wydać jak trochę wydaje. pieniędzy, więc uważajcie i miejcie pełny portfel, bo będziecie chcieli coś kupić to na 100%. Nie bierzcie z nas przykładu. Nie bierzcie. Nasza droga prowadziła przez Mozarta w Austrii, Lavaredo we Włoszech, Istrię. tak, Istrię, Juliana. Juliana. W większości byliśmy w podobnym składzie, no ale tak to, że byliśmy teraz na biegach Finals, nie oznacza, że ta droga się kończy, bo już mamy zaplanowane chociażby Teneryfę. O, i ważna informacja, może jeszcze na koniec, że niestety kamienie, które mieliśmy, Kamienie, które Przepadają. wrzuca się do koszyka losującego, po wylosowaniu znikają z twojego konta. No, ale to więc akurat co logiczne. robimy teraz? Bo ja na przykład Zbieramy robiłam CCC, kamyczki. więc nie wiem jak wy, ale ja To na jest przykład żyła chcę złota przebiec takie. UTMB. Ale Więc ty ja to chyba serio, zaraz Wisienka, Juliana no kiedyś biegniesz. na pewno, no co? Proszę cię, ty nie Juliana nie Kiedyś na biegniesz? Zastanawiałam się nad tym, jak Kiedyś biegam, na czy- pewno. Nie, no Słucham? Juliana biegnie, ale Juliana no nie biegnie? właśnie zbiera kamienie na UTMB. A, no tam. I moja droga znowu się zaczyna od początku. Moja też, bo ja też mam 0. Także ja Nasza pierwsza na Ja Teneryfie. zaczęłam się zastanawiać po tym syndromie sztokholmskim nad tym, kogo bym mogła wziąć do PTL-a, więc... I w tym momencie Arek zza kamery popatrzył się i zrobił Proszę, wielkie ale mam oczy zgłoszenia PRI. i macha Tam głową. chyba nie można supportu, bo nie wiem.
Mamy Radka już, który jest na to gotowy. Ale mam jeszcze 2 pytania, bo nie wiem, czy to już koniec, czy nie? Czy może nie? Powoli Dobra, to- kończymy, tak. No powoli kończymy, bo i tak rozgadaliśmy się, mieliśmy gadać 20 minut, a już chyba z godzinka Może będzie. godzinka będzie na pewno. Chciałam się zapytać pierwszy temat, żeby się każdy wypowiedział na temat lekcji, z czym zostaje po UTMB. A druga rzecz, tipy. Jakiś taki protip od siebie na koniec, bo dużo sprzedaliśmy tipów, ale jakiś taki protip. Mogę zacząć? Pierwsza rzecz, Zbieram pierwsza rzecz, która jest moim zdaniem, można ją odczuć i jest inna niż na pozostałych biegach, które biegłam, to ciężkość plecaka. I tu trochę ciężko powiedzieć, co można z tym sprotipować. Ja na przykład miałam obklejone obojczyki, ale i tak czułam ciężkość plecaka, ale może w takiej sytuacji ćwiczyć z ciężarem, czyli na przykład podchodzenie na bieżni z ciężkim plecakiem. Mam wrażenie, że ta waga plecaka była jednak mocno odczuwalna niż na pozostałych biegach. To jest taka moja jedna myśl, a lekcje, no mocny mental, nie wiem jak to podsumować, w sensie takim, że Ćwiczenie głowy po prostu. ćwiczenie głowy i właśnie takiej zadaniowości na tych punktach, żeby się na nich, oczywiście każdy ma inaczej, ale żeby mieć w głowie to, że na następnym odcinku będzie ciężko, ale damy sobie z nim radę od punktu do punktu, nie wiem, mam wrażenie, że to u mnie bardzo na tym biegu działało i pomimo tego, że wiedziałam, że będzie bardzo to ciężko, że będzie kolejne podejście, to odliczałam sobie do kolejnego punktu, do kolejnego punktu, do kolejnego punktu, bardzo mi to pomagało i to raczej nie jest nic nowego, żadna nowa lekcja, bo dużo ultrasów powie, żeby duży dystans dzielić na kilka mniejszych, ale na tym biegu bardzo mi to pomogło i uważam, że to jest taka rzecz, którą warto sobie wprowadzić. A ja uzupełnię jeszcze trochę pytanie, Kelly. A co zrobiłaś dobrze, a co źle? Wydaje mi się, jak sobie o tym teraz myślę, chociaż pewnie jest trochę gorąco jeszcze, na gorąco takie wnioski. Na pewno dobrze zrobiłam, bardzo jestem zadowolona z kwestii żywienia, czyli że dbałam o to, żeby zawsze było coś ciepłego w żołądku, zawsze była herbata albo zawsze był rosół i to było dla mnie takie must, tak? I dodatkowo na ostatnich 2 podejściach w nocy, gdzie miałam wrażenie, że człowiek jednak w nocy zapomina o jedzeniu, zapomina o piciu, 2 razy na podejściu zjadłam trochę na siłę, ale wiedziałam, że ta energia jest bardzo potrzebna, więc gdzieś ustawienia w zegarku, nie wiem, tu chyba panowie mają Mamy. ustawienia w zegarku przypominające o tym, żeby jeść, żeby pić, to jest takie... Bardzo często ignorowane. No dobrze, ale jednak są, Ale więc są. gdzieś tam wydaje mi się, że to było bardzo ważne, bo miałam wrażenie, że gdyby nie to, to mogłabym totalnie w pewnym momencie odpaść. I też poznałam bardzo przyjaznego Polaka, Krzysiu, pozdrawiam Ciebie, bo nie znam Twojego nazwiska, więc pozdrawiam i dziękuję za te wspólne kilometry. I też czułam, że gdzieś czasami tak jest, że na tych biegach łapiemy się, gdzieś kogoś poznajemy i czułam, że nasze tempo na przykład na podejściach jest totalnie inne i miałam poczucie, że okej, trzeba powiedzieć, słuchaj, idź przodem, bo ja nie chcę się dostosowywać do Ciebie, bo czuję, że robię to za szybko i to też mogłoby mieć później nawet konsekwencje za kilkaset metrów, więc to chyba też na plus. A z minusów, o rany, ultra, ostatnio usłyszałam coś fajnego na podcaście Black Hat Ultra, że ultra to jest taka zdrapka i nigdy nie wiemy, co zdrapiemy. Ja w tym roku zdrapałam pierwszy raz Paznokcie. Paznokcie to już straciłam wiele razy, natomiast odciski. I nie wiem, tutaj nie mogę powiedzieć, że zrobiłam coś źle. Nie wiem, co zrobiłam źle, ale może mogłam bardziej o to zadbać. Kilka razy czułam kamyczki, może za późno wytrzepałam buta. Ciężko powiedzieć, ale to też Bartek powiedział bardzo fajną rzecz, że czasami lepiej poświęcić kilka minut i zatrzymać się i zrobić coś, wyjąć z plecaka, wysypać kamyki z buta, obkleić sobie coś, nie czekać na punkt, bo czasami jak się zaczeka, to już będzie za późno. Więc tu może też taka lekcja jednak, że może mogłam, nie wiem, wcześniej zadbać o to, żeby upewnić się, że w buci nic nie ma, może. Więc to też taka fajna, myślę, rzecz dla każdego, żeby nie czekać z tym, żeby upewnić się, że coś jest w porządku, albo obkleić sobie tego palca jakimś kompidem, tylko zrobić to po prostu od razu, bo później może być już trochę za późno. To ja 2 rzeczy dopowiem a propos jedzenia, bo to myślę, że się już wszystkich prędzej czy później pojawia, że nie masz ochoty jeść, bo już jest wszystko zobojętnienie. To trzeba po prostu do żywienia podejść jak do obowiązku, tak jak, nie wiem, nie to, że nie mam ochoty, nie jem, tylko tak jak przychodzisz na punkt, nie wiem, uzupełniasz wodę i tak dalej, musisz dostarczyć jakiegoś paliwa i tu zalecam, nawet jak jest gorąco, to faktycznie ciepłe, żeby pobudzać cały czas żołądek do trawienia, jak jest Wam niedobrze,
no to ciepła, gorzka herbata, bo kola może też już, nawet kola może się na biegu przejeść i przepić. Także chyba to, że ja też tak mówię, że Boże, nie udawało mi się mielić, wszystko było tak niedobrze, ale po prostu było cokolwiek, co spełniało warunki, że będzie w miarę mokre, gładko przejdzie. A co do stóp, bo to jest zawsze też moja bolączka, no to na pewno kolejna rzecz, widzicie, oprócz jedzenia, to kolejna rzecz to jest faktycznie im dłuższy dystans, tym ta higiena stóp powinna być częstsza, czyli w miarę obmywać, zmieniać skarpetki, kremować i zdecydowanie tak jak Zuzia powiedziała, że kamyczki, to też ktoś mi kiedyś powiedział, że nie aż zaczną nas ubierać, tylko jak czujemy kamyczek, on sobie tam i nie znalazł sobie miejsca, żeby było mu i nam z nim wygodnie, no to faktycznie wysypujemy, bo to prędzej czy później te mikrotarcia doprowadzą do pęcherzy, co można pokazać na każdych stopach, bo wiadomo, że jakby każdy z nas jakiegoś tam jednego, 2 pęcherzyki będzie miał, ale żeby to nie urosło do takiej rangi, że nie można uniemożliwia bieg. A jakieś wnioski? Bo to twoje pytanie było, jakie A to w wnioski? sumie Nigdy tak jeszcze więcej. chciałam Michałka i bo się zastanawiam, no właśnie, ja też powiem, tylko chcę posłuchać. Czyli pierwszy to było lekcja? Co zrobiłeś źle i co dobrze? Znaczy, Tak? ja generalnie, z przyziemnych rzeczy. Wydaje mi się, że lepiej jakbym miał drugie buty, miałem drugie buty Tylko takie w same. przepaku, tylko miałem inne, czyli biegłem w Hoka Mafate i bardzo dobrze mi się w nich biegło, super się polecam tutaj, bardzo dobrze się trzymały. A miałem Olympusy Altry, które już były trochę wybiegane, wziąłem je tak na wszelki wypadek tylko i wyłącznie. Natomiast jakbym miał drugie Mafate, to bym zmienił, a ta noc i deszcz i błoto no jakby zmuszały do zmiany tych butów. Ja nawet założyłem te Olympusy na chwilę, ale jednak stwierdziłem, że akurat tego dnia one mi nie za bardzo leżały na ten bieg i zostałem dobrze w tych starych, natomiast one były całe mokre, tak, i mi te nogi zaparzały, że tak powiem, nie? Także no może tu lekcja, na tak długi dystans trzeba mieć 2 pary butów, takie, w których się planuje przebiec faktycznie, a nie różne, tylko na alibi. To tylko mały taki insight, na 100-kilometrowym biegu CCC nie ma przepaku, więc to też jest No bo ciekawa tam chyba sytuacja. mamy jeden, zgadza. Dokładnie, Tak. więc u nas nie ma opcji drugich butów i raczej na takich dystansach spotyka się jednak przynajmniej jeden przepak, ale tu tego nie ma. A co dobrze mówisz? A myślę, że Wszystko inne. żywieniowo było okej. Takiego wyjątkowego, nie? Że fajnie. Siłę miałem, Mental silny, stary ultrasie. mental jakoś tam dawałem radę. W zasadzie nie wiem, co mógłbym tutaj jeszcze powiedzieć. Sam Gosiu takiego. puszczał na Bartka, dlatego Tak. się kłócili. To trochę tak, wiadomo, no jakieś 40 parę godzin razem, bez, jest zmęczenie, to różne tam rzeczy wchodziły do naszej dyskusji. A protip jakiś ewentualnie? Słucham? Jakiś protip, coś co nie wiem. Znaczy z tipów to przede wszystkim, jeżeli chodzi o UTMB, to bardzo Wam polecam taki kanał Trail with Ben na YouTubie. Tam jest biegacz, który wszystkie 3 trasy biegów finałowych Nagrał. sfilmował. Nie podczas biegu, tylko rekonesans zrobił, także w super pogodę i w dzień, także możecie wszystko to obejrzeć. Dodatkowo Ben ma jeden z filmów o tym, jak pakować plecak i właśnie z takimi tipami do stricte pod Wyposażenia. UTMB, z czego jedna rzecz genialna dla mnie to wymaganie rękawiczek wodoodpornych. To upewniał się też rok temu u organizatorów, jest jako wymaganie, spełnia wymagania rękawiczki jednorazowe kuchenne, tak? Więc można sobie takie jednorazowe kuchenne rękawiczki wziąć jako cienkie, lateksowe, jako wodoodporne i na to założyć ciepłe rękawice, które dogrzewają. Jest to spełnione wymaganie, a dodatkowo są to bardzo lekkie, element bardzo... Ja wiem, że to spełnia, ale obawiałbym się, znaczy przy takim obawiałbym się tego, że będziecie mieć suche ręce, ale mokry materiał, który będzie na zewnątrz, nie będzie Was chronił. I bardziej bym to zrobił, jeżeli da się, na drugą stronę, czyli ciepłe rękawiczki. Ciepłe rękawiczki, tak. To już jak to uważa, zgadza się. Ale bardziej o to chodzi, tak, że Robert ciepłe rękawiczki. powiedział, że to było genialne. U niego bieg i jemu się to bardzo sprawdziło. Także dodatkowo jeszcze co spróbowałem sobie tutaj ze względu na to, że tak dużo tych rzeczy trzeba było wziąć, to próżniowe worki wielorazowe,
takie torebki. Must Pole- have w deszczu. Polecam, bo Michał mi sprzedał ten tip, ja go kupowałem je na ostatnią chwilę i rewelacja. Tylko szukajcie takich bez pompek. To są takie, które po prostu zwijając mają Zaworki. zawory, które wypuszczają to powietrze i worek się zasysa. Dzięki temu łatwo jest to wszystko w tym. Nie, chodzi o to niestrunowe. Niestrunowe, Strunowe nie. też są, ale chodzi o takie, które zmniejszają swoją objętość. Chodzi o to, że jak masz Pokażę duże ci- spodnie pokażę overpantsy, ci, to zobaczysz. pokażemy, tak. Naprawdę, ale mi się jeśli- to bardzo wtedy jest spodobało. cieniutko. Jeśli nie takie, no to Strunowe oczywiście też. Strunowe na pewno, bo po prostu chronią wszystko, co Znaczy- w plecaku, jak zaczyna lać, a nie macie takiego Tak, plecaka, który Nie wyobrażam sobie teraz. takiej nie, kurtki, która ma specjalne miejsce na plecak, żebyście mogli też plecak schować pod kurtką, no to w plecak jest cały mokry, więc jeżeli nie macie tych worków w środku, tych ciuchów w workach, no to będziecie mieć wszystko mokre. Tak, to jest taki tip, który też się nauczyłem i od kilku razy stosuję. Michał zawsze miał te woreczki, ja nie i potrafiłem mieć po prostu mokre rzeczy, które trzeba było na siebie Ja nałożyć. jestem foliarzem, to wiadomo. No i co, to Memua teraz. Co ja zrobiłem źle? Dużo. Przede wszystkim słabo jadłem w tej pierwszej części, później się to odbiło na mnie bardzo mocno. Przed biegiem myślałem, żeby założyć skarpetki wodoodporne, bo ma padać i ich nie założyłem. Na przepaku dostałem informację, że padać nie będzie, ale byłem w takim stanie, że i tak założyłem wodoodporne skarpetki. Okazało się, że mam za małe buty na nie, a one są dość grube, bo tam jest warstwa materiału, później jest taka membrana, warstwa druga materiału i przez to rozwaliłem sobie stopy. Jak już od dawna nie miałem problemu z pęcherzami, z paznokciami, to teraz stopy mam po prostu w totalnym nieładzie i będę dochodził do siebie. Z tipów, które już kiedyś mówiłem i które nawet Michał zastosował, to ponieważ nie mieliśmy skarpetek wodoodpornych po tej wodzie, ja się nabawiłem odparzeń na stopie, na podeszwie, Michał też. No tak. I taśma Kinezio w przepaku, którą okleicie, oczywiście po umyciu stopy okleicie sobie podeszwę, tak żeby w żadnym miejscu ciało nie nachodziło na siebie, załatwia sprawę. Mnie w zasadzie przestały te tak odparzenia samo, tak, boleć to jest bardzo po sposób 5 długiego minutach czasu. chyba chodzenia, a już nie mogłem wstawać, więc to jest dla mnie ideolo. Spoko. I taki protip, który uratowałby mi życie, to herbata rumianek w szczelnym opakowaniu i jak coś się dzieje, to na punkcie ciepła woda raczej będzie. Więc zrobicie sobie rumianek, a rumianek ratuje życie i pobudzi żołądek. I ja po prostu płakałem, że nie mogę się go napić. Fajnie, bo niweluje, nie? No i to uczucie jest niedobrze. No dobra. Ja miałam po raz pierwszy, wyjdę na to, co się chwali, ale naprawdę z wielu rzeczy jestem dumna. Jakby wiele rzeczy tutaj siadło, ale z takiego, to jest związane z tym, czego się najbardziej bałam, czyli ze snem, bo wiem, z czym się wiąże druga noc. Oczywiście miałam haluny, ale to zaczyna być fajny punkt obowiązkowy drugiej nocy, albo pierwszej też. Ale faktycznie zadbałam o ten sen na długo przed. Co to znaczy, że zadbałam o ten sen? No to wiadomo, dobre godziny chodzenia spać i budziłam się jakby tak, jak mi organizm wybudzał, więc jakby ten sen. I drugiej nocy miałam też, w aptece nie kupicie jakby suplement jakiś z kofeiną, to są jakieś, coś mi pani sprzedała, ale była w szoku, jak pytałam, bo jest cała paleta środków na sen, nie, nasennych. Lepiej spać. A nie ma żadnych, żeby nie spać. I pani była taka na mnie, jak w aptece, zdziwiona. Ale w jakimś sklepie z odżywkami kupicie kofeinę i ja czułam, że mi to drugiej nocy pomagało szczególnie. Także z tego byłam jakby chyba z tej drugiej nocy, że faktycznie nie zasnęłam. To tak najbardziej. Żywieniowo, to tak zauważyłam, że ta druga noc, jak już wchodzi zmęczka, to po prostu to, że się nie chce jeść, to jest takie no, po prostu ciulowe, nie? Że naprawdę musisz trochę wmuszać w siebie, a jak ci się nie chce jeść, to trochę wiąże się z tym, że ci jest niedobrze. Więc jakbym miała powiedzieć, to chyba to bym poprawiła. A i oczywiście, że no zdecydowanie ja robiłam bardzo dużą objętość kilometrową, ale zabrakło mi czy to siłowni, czy wysokości, więc jeżeli miała coś poprawić, to na pewno bym zadbała o więcej takich treningów pod góry, ale fajnie treningi na zmęczeniu. Myślę, że tutaj też zadziałały, więc taki protip ode mnie, że zazwyczaj trenerzy mówią, że no regeneracja, dzień przerwy, ale jakbyście sobie zrobili kilka
treningów na miesiąc czy 2 miesiące przed startem, typu dzień po dniu 20 i na drugi dzień też 20, no ogólnie coś ciężkiego, żeby przyzwyczaić trochę te nogi do pracy na zmęczeniu. Mi to wiem, że oddało, bo i te podejścia robiłam na raz i praktycznie cały czas biegłam na zbiegach i na równym, więc jest taki protip ode mnie. Ja z takich rzeczy, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, co zrobiłem dobrze, bo to nie znaczy, że ja cały bieg spieprzyłem, bo przecież na metę człowiek się znalazł. Ja się dobrze ubierałem i to była... Ja często mam gdzieś z tym problem. Albo się zagrzewam, albo zazwyczaj nie dogrzewam. Natomiast teraz te ubrania, które miałem ze sobą, zrobiły mi robotę. I ja pierwszą noc, mimo tego, że był śnieg, że był wiatr i deszcz i wszystko było mokre, ja miałem na sobie jedną koszulkę na długi rękaw i dobrą kurtkę. I nie bez powodu w wymaganiu jest kurtka co najmniej 20 000 membrany. Naprawdę trzeba ją kupić, trzeba się w nią zaopatrzyć i to jest coś, co według mnie jest podstawą tego wyposażenia. No właśnie, a propos, widzisz, bo to była jedna z pierwszych rzeczy, które chyba od tego zaczęliśmy, że jeżeli, bo chyba nikt z nas nie miał świadomości z tego dystansu UTMB, że mogą być naprawdę warunki zimowe, bo mi to umknęła ta informacja. Nie no, zimowych od też się nie biegaczy. spodziewałem. Podejrzewaliśmy, że może być śnieg, bo to jednak jest wysoko. Na Julianie mieliśmy ten śnieg, Znaczy, ale on nie był to, jakby że ten. leżą jakieś tam, powiedzmy, Dlatego takie mówię, że kawałki tak. śniegu, to jest oczywiste. Oczywiste, To i na tego się, Lavaredo dlatego i mówię, tak tego dalej. się spodziewaliśmy. Ale ja się nie spodziewałem opadów śniegu i tego, że raptem wszystko będzie zaśnieżone. To wyglądało jak normalnie na tych najwyższych partiach, no to był zimowy bieg, Tak. tak. No akurat tak nam się trafiło, no. Suma szczęścia równa się 0, także raz mamy słońce, raz mamy deszcz. Ja przez chwilę się zastanawiałam, takie przeszło przez myśl, że raczki. Co nie? Ale też miałem w głowie takie coś, że Też było, śnieg, szczególnie jak tak zbiegaliśmy się śmieliśmy z wysokich raczką. gór i pełno błota było. Dużo ludzi się tam wywracało, było naprawdę ciężko. Więc myślę, że mogą dodać Extreme Cool Kid. No tak, dobre, raczki. Może coś się trafi. Raczki zawsze warto mieć. W lato, w sierpniu. No dobra, ja Wam serdecznie dziękuję. My również. Dziękuję, przyjemność po Dziękuję. naszej stronie. Czysta przyjemność była się tu znaleźć z Wami, przebiec ten dystans. Czasem wirtualnie razem, czasem fizycznie razem, Ja Was czułam na tej trasie. ale że jesteśmy tutaj razem, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. Również Mam dziękujemy. nadzieję, że Wam się do czegoś przyda, że wyciągniecie z niej odpowiednie wnioski i to różne spojrzenie na ten sam bieg będzie dla Was dodatkiem. Ja tak jeszcze na koniec powiem, jak Zuzia powiedziała, nie pamiętam odnośnie czego, ale Okej. wiem, że miałam w głowie coś takiego, że sam organizator dosłownie jak opisuje ten bieg, myślałam, że jest coś tylko mojego, ale już widzicie, chyba każdy tak ma i to naprawdę się odnosi też do tego, co Zuzia powiedziała odnośnie lekcji. Z czym zostaje, to sam organizator w pierwszych dosłownie 2 zdaniach, jak opisuje biegi UTMB, mówi, że to jest bieg transformujący. I myślę, że każdy z nas w jakiś sposób został Przechodzi zmianę. przez ten bieg zmieniony i to nas będzie kiełkowało pewnie dopiero, nie? Wracamy dumnie do Polski z piersią wypiętą Kamizelce. w kamizelce UTMB na piersi. Także no co, ja zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów, czy to na gorąco, czy to po prostu na relacji z biegu. Ten oczywiście, tą relację będę musiał obrobić, więc ona pojawi się trochę później, ale wyczekujcie, tam też będzie trochę mięska. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję, a z Wami widzimy się na trasie. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.